Dashboard, koleżanki i koledzy, było rozbieranie jelenia, teraz jest rozbieranie dzika, bo prosiliście. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze przy tamtym filmie. Dziękuję, że chwaliliście, że piękne miejsce do robienia takich rzeczy. Niestety nie moje. Dzięki uprzejmości kolegi znów dzisiaj użyczył tego miejsca, żebyście mieli ładnie dla oka, żeby to fajnie wszystko wyglądało. No co, zaczynamy. Dzik, który był strzelony w jednym z odcinków, wrzucę wam gdzieś tutaj. Ważył on, to był konkursowy dzik. Nie wiem, czy już wyniki były, czy nie. 62,5 kg. Także gratulacje dla szczęśliwych, którzy wytypowali prawidłowo. Ciekawostka, on skóra i łeb równe 16 kg ważyły. Już po wycięciu tam policzków i wszystkiego, co się nadaje. No to co? Zaczynamy. Nagrałem też jak go bielę, ale zastanawiam się jeszcze, czy wam wrzucić ten odcinek, bo jako, że to jest taki wycinek, widzicie, on już trochę pancerza zbudował, to nie jest nie wiadomo co, no ale to takie biały to jest pancerz, nie biliło się go jakoś super przyjemnie i szybko, a też nie chcę, żeby te filmy trwały bardzo długo, dlatego może z bielenia nagram jeszcze jeden materiał, jak coś mniejszego się uda strzelić, jakiegoś przelatka albo jakiegoś dużego warchlaka, bo to też nie ma sensu, przy bieleniu długo schodzi czasu, a wcale nie ma aż tak dużo do tłumaczenia, tak jak tutaj przy rozbieraniu tuszy. Rozbieranie tuszy szybszy proces niż bielenie, przynajmniej w moim wypadku, tak mi się wydaje. Troszkę bardziej skomplikowane, ale jak się nauczycie, to też nic strasznego. Najcięższe tak naprawdę jest później trybowanie, w mojej opinii. Też podkreślam, nie jestem żadnym rzeźnikiem, profesjonalistą, tylko myśliwym, który robi to na własny użytek. Więc możecie ewentualnie coś podpatrzeć, co ja robię inaczej niż wy, albo dla młodych myśliwych. Ja takie materiały właśnie lubię oglądać z tego względu, że każdy robi to po swojemu. Czasami jakieś fajne patenty można wyłapać i zrobić coś inaczej. Ja to robię na wisząco. Wiem, że wiele osób robi na leżąco. Jak położy sobie gdzieś na blacie tą zwierzynę, no mi to wychodzi dużo gorzej jak to leży. Jeździ mi to, ślizga się. Wolę jak to wisi. Wiadomo, nie każdy ma do tego warunki. No ale można sobie, na przykład ja, jak pogoda oczywiście na to pozwala, dzisiaj to by mnie muchy zeżarły, ale na dworze przez drzewo wyciągarkę po prostu z samochodu i też sobie go dźwigam i jest komfortowo. Dobra, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Ja zawsze zaczynam od polędwiczek, ale żeby się do nich dostać, mieć wygodnie, otwieram sobie na start tutaj te boczne łaty. I teraz tak, tu jak wjeżdżacie, no to żeby nie uszkodzić szynek, to po pierwsze, a po drugie tu często są po prostu gruczoły, węzy chłodne, których należy się pozbyć. I one są tutaj. Ja sobie je wycinam od razu i na ziemię, potem sobie to pozbieram. I jedziecie, widzicie, tutaj jest odsunięty mięsień, którego nie chcemy uszkodzić. Zjeżdżam. No tu jeszcze jeden gruczoł, to zaraz sobie z nim poradzę. I na razie tyle mi wystarczy, żeby po prostu dostać się do polędwiczek. To samo z drugiej strony. Na razie, żeby po prostu sobie zrobić miejsce. O, widzicie, tu super widać te gruczoły. Dosyć jasne są w tym dziku. Czasami są jaśniejsze, ciemniejsze, ale o. Jak pamiętacie, jak widzicie, to pamiętajcie od razu sobie to wyciąć, bo to potem nic smacznego, jakbyście coś takiego w kiełbasce trafili. Oczywiście też będzie na to czas przy trybowaniu, ale dobra. Otworzyliśmy sobie mniej więcej polędwiczki. No, stary myśliwski sposób to po prostu je wyrwać. Da się to zrobić, no ale jak mamy nóż, to na pewno dobrze sobie pomóc. Tutaj od strony kręgosłupa wejście jak najgłębiej i praktycznie nóż na wprost z jednej i drugiej strony, tak jak kość prowadzi. I dalej sobie można wsadzić palce. I tu rzeczywiście już można wyrwać. Zobaczcie, ja nic nie nacinałem od dołu, jak ona ładnie wychodzi nam. No i tutaj u góry sobie ją po prostu albo dojechać nożem od spodu jak najdalej i sobie odciąć. I mamy pierwszą ładną polędwiczkę. I z niej tutaj tak naprawdę jak spojrzycie, tutaj też dużo trybowania nie ma, bo ją możecie obrać z tego warkocza, że tak powiem. To wszystko powinno ładnie zejść, bo to nie jest część polędwiczki. O. No i mamy praktycznie gotową. Wiadomo, później przy trybowaniu jakieś delikatne poprawki
ale polędwiczka prawie gotowa. Do skrzyneczki sobie odkładam mięso i drugą tak samo. Wkładam dłoń, odrywam sobie od dołu, ona sobie fajnie wychodzi i to samo robię u góry i na koniec sobie po prostu wkładam ile jak najwyżej i sobie ją tu odcinam, tak? Później to, co tam wchodzi de facto w udziec, przedłużenie tego mięśnia, to jest nic innego jak ligawa. Ale to jakby chcecie odcinek strybowania, to powiedzcie, też nagram i wam pokażę, co gdzie tam jest. Dobra, następnie najłatwiejsze, czyli łopatki. Dźwignę sobie go trochę, żebyście fajnie widzieli. Łopatki z korpusem nie łączy żadna kość, czyli po prostu odchylacie sobie. No niestety mi się dzik kręci, bo nie mam żadnego ciągu na dole. Nie, proszę nagraj od tej strony, bo tu będzie ważniejsze. Ta łopatka jest chyba lekko ruszona przez kulę, ale to nie ma znaczenia. Po prostu jedziemy wzdłuż tej łopatki jak najgłębiej. O, i do samego końca. O, widzicie? Uwaga, też tutaj za bardzo w prawo nie pojechać, żeby sobie... Tu jeszcze jest karkówka, ale tu już jest schab, więc żeby go nie uszkodzić. No tutaj teraz tak, no możemy pojechać bezpiecznie trochę dalej i ściągnąć trochę boczku, bo tu jest taka... Chodzi o to, żeby wejść za tą chrząstkę, bo ona kończy tak naprawdę całą łopatkę. Jak już widzimy, gdzie ona jest, to sobie za nią normalnie możemy tą łopatkę odcinać. Sobie złapię ją dobrze, żeby mi nie upadła. I mamy gotową łopatkę. Ja się jej przyjrzę, no jest trochę ruszona. Na szczęście kula minęła kość i wpadła tutaj. To jest tylko przekrojenie, więc nie będzie dużo przestrzeliny do wyrzucenia, bo jak kula zahaczy kość w łopatce, no to ta kość się też rozpryskuje no i niszczy znacznie więcej tego mięsa. Dobra. To samo z drugiej strony, tu już troszeczkę szybciej pojadę. Jak nie traficie, to ta chrząstka też jest dosyć miękka, więc ona wam wybaczy błędy i sobie ją potem po prostu usuniecie. Druga łopatka też tutaj poszło obok kości, więc jest strzelone za łopatką. Można powiedzieć, że za łopatką. Ważne, że kości nie zahaczyło. Dobra, boczki. Dwie szkoły. Albo sobie odcinam całą tą łatę, która idzie aż do żeber. Tutaj, do pierwszego żebra. I resztę sobie po prostu ścinam czymś i mam żeberka. Albo ściągam całość jako boczek. Chociaż też mogę sobie zdjąć to, a potem boczek. Ja polecę wszystko naraz. Dobra, tutaj przede wszystkim, żeby nie uszkodzić schabów. Więc tutaj, o widzicie, tu jest takie mięsko dużo ładniejsze. Inny kolor ma, jaśniejszy, no to jest schab. No to po nim nie chcemy jechać. Jedziemy po prostu wzdłuż niego do żeber. Fajny, tuściutki dziczek, widać, że ma tego tłuszczu trochę. Ja sobie go trochę opuszczę, bo dźwignąłem do łopatek i jadę po prostu po żebrze i otwieram go sobie, ciągnąc w dół. I tutaj troszkę głębiej i szukam mostku aż. Ja mam tego dzika w ogóle tu rozciętego, bo na użytek własny lubię tak robić właśnie, że go rozcinam. No na skub jak patroszycie, bo to przy patroszeniu zrobiłem, no to nie możecie rozciąć tego mostka, tak? Bo wam nie przyjmą po prostu. Dobra, i tu przy mostku sobie jadę. I teraz od strony mostka w stronę tak naprawdę schabu, kręgosłupa sobie to ściągam. Tak, żeby jak najmniej mięsa zostało na tych żebrach, żeby mieć ładniejszy boczek. No tu już pod koniec ostrożnie, żebym nie wjechał tym nożem właśnie za głęboko, więc sobie próbuję tak to zrobić, żebyście widzieli. Mam trochę nie na rękę, ale coś w tym stylu. O,
Tu widać przystrzelinę, to przy trybowaniu będzie się trzeba tego pozbyć. I tutaj, tak naprawdę tu już mamy boczek, ale ja sobie tutaj jeszcze zostawię, żeby w jednym kawałku było razem z tym podgardlem tutaj. Ja później przy trybowaniu sobie po prostu z tym poradzę. Jeszcze więcej. Ile da się tego mięsa, to sobie lubię zostawić. Po prostu łatwiej mi potem to na desce będzie, niż tutaj się bawić z tym. No i mamy. Coś z tego boczku się wykroi, myślę. Bo nie ma tragedii. Dobra, tu jakieś pozostałości tłuszczu trzewnego, którego nie chcemy w żadnym wypadku. Większość usunąłem w łowisku, ale widać jakieś pozostałości są. Dobra. Analogicznie. Szukam schabu i w dół. Przy samym schabie. Dojeżdżam. Przy pierwszym żeberku. Sobie jakby tak naprawdę zaznaczam tylko, w którym miejscu ten boczek będzie szedł. I otwierając go cały czas przy kości jadę. Może się obrócę, żebyście widzieli. O. To czarne, no to jest po prostu zeschnięte mięsko, bo sobie tusza parę dni w chłodni spędziła. Co nie jest niczym strasznym dla niej, wręcz przeciwnie. Oczywiście łatwiej się pracuje na takim świeżym, wręcz ciepłym jeszcze, ale jak sobie dojrzeje, no to te walory smakowe ponoć są lepsze. Ja nigdy tak nie porównywałem 1 do 1, że miałem taki i taki i testowałem swoje kubki smakowe, no ale skoro tak mówią, to coś na pewno w tym jest. Na pewno to nie zaszkodzi. Tutaj mocniej schłodzony z tej strony. Widzicie, że idzie mi trochę wolniej. Ale też chcę, żebyście wszystko dokładnie widzieli, bo to ładnie. I teraz sobie tutaj po prostu docinam. Może mi nie spadło na ziemię. Muszę porządnie chwycić. Tu razem z karkówką sobie ścinam. To co zostanie, to po prostu sobie przy schabie zostawię i potem sobie wytrybuję, ale co mogę, to zdejmę. Dobra. Ten boczek no znacznie fajniejszy niż z tamtej strony. Mniej uszkodzony. Fajny, będzie do wędzenia. Lecimy ze schabem. Ze schabem szukam tej takiej kości wystającej. Ona jest tu. Bo tutaj idą takie, wiecie, krótkie żeberka, że tak powiem. Ale jedno jest takie znacznie dłuższe. Tu. Ja sobie tutaj nożem spróbuję wymacać. O. I pod tą kość sobie wchodzę do samego końca. I otwieram. Może się obrócę znowu. Jak sobie tutaj dojechałem do końca, to tutaj właśnie za te kostki otwieram. Najważniejszy jest też początek, bo później też pomoże mi właśnie grawitacja. I tutaj wzdłuż żeber nożem sobie też, tak jak przy boczku sobie zaznaczałem, tak tu sobie zaznaczam, gdzie ten schab będzie szedł. Delikatnie go otwieram. O. No i teraz po to tutaj sobie nacinałem. Tu obracam sobie nóż przy kręgosłupie. I teraz tak, jak tutaj dojdziecie do kręgosłupa, no to kręgosłup nie jest owalny. On ma taki jeszcze jedną wypustkę, więc jeszcze musicie trochę wcześniej wjechać nożem. Jakby on ma 2 linie cięcia. Za tą drugą linią to on już się pięknie otwiera. Tylko tutaj mi coś trzyma. O. I już mam praktycznie fajnie napoczęte. I teraz tylko sobie tu jadę. Tu nie przeskoczycie, bo tutaj nie skaleczycie drugiego schabu, bo tam macie zabezpieczenie w postaci tych takich piór, jak on ma, nie? Przy chybie to widać dużo bardziej. On ma bardzo wysokie to. Zresztą tam jak strzelicie dzika nawet na chyb, no to tam jest na puste, nie? To on sobie potrafi wstać później i odejść, zanim się zorientujemy.
I to fajnie nam się otwiera, już sobie jadę po prostu przy kręgosłupie i sobie pracuję na tym, żeby to otworzyć. Bardzo ładny schab. O, widzicie, tu dalej nie pójdę, bo w ogóle ma coś strzelone, bo ma jedną kostkę taką wygiętą i o, coś mu się... Widzicie, no nikt nie jest idealny. Nawet dziko. No coś ma tu z tymi kośćmi. Nie są tak idealnie, jak powinny iść równo, tylko te dwie mu tak odstają, widzicie? Generalnie to powinno iść w szeregu, no ale może był gdzieś tam przez rodzeństwo przetrącony, jak był młodszy. Teraz to widać coraz lepiej. I to nie jest dlatego, że ja naciągam to schabem, bo nie robię tego pierwszy raz i tak nigdy nie jest. Generalnie one powinny wam iść prościutko. No ale trzeba się dostosować, tak? Dobra. Na pewno to nie ułatwia, coś jest niestandardowe. No ale często trafiają się dzikie, a to po kolizjach drogowych, w sensie nie zebrane z pobocza, ale że kiedyś dostał, przeżył. No i różne rzeczy się zdarzają. No i tutaj widzicie po kuli, nie? Zamieszanie, więc ja sobie to nie będę się przejmował i po prostu sobie przetnę. No to i tak idzie do wyrzucenia to miejsce. Dobra. Podniosę sobie go trochę, bo zaraz ten schab będzie mi po ziemi ciągnął. No i tu już tak naprawdę schab się kończy. Tu mamy karkówę, więc sobie tak zrobię, żeby zostały też przy tym schabie. Żebym sobie, no obrócił się, żebym mógł sobie później to wytrybować. Dobra, no i mamy piękny warkocz. Sam schab chyba nie dostał, tylko tutaj właśnie trochę przy karku jest. Do skrzyneczki. Dobra, sorki, krótkie cięcie, bo kamera coś przestała nagrywać. Tak jak mówiłem, nacinamy tutaj, tak, do kości, do samego końca też i po tych kosteczkach sobie ten schab otwieram. Pozwolicie, że tu już trochę szybciej polecę, bo tam wam pokazywałem. Im głębiej, tym lepiej, ale normalnie nóż dociskam do żeber, żeby mi nie uszkodziło schabu i fajnie to idzie. No, nie wiem, czy nie będę musiał opuścić, ale może nie. Już szkoda czasu na opuszczanie. Dobra, znowu już zmieniliśmy kartę, powinno być ok, bo się znowu wyłączyło. Patrzcie, jak ten schab się fajnie odchyla, jak ja tam tę drugą linię cięcia robię. No i ok. Myślę, że wystarczy. I sobie też tutaj wzdłuż tych piór pięknie idzie. No ja czasami zwalniam trochę, żebyście wy fajnie mogli wszystko zobaczyć. Aha, no i patrzcie, no schab idzie tu, nie? Czyli to jest to, on tutaj szedł. No tu zostaje nam takie mięso dodatkowe. No to ja też to ścinam i oczywiście zostawiam przy tym schabie, nie? No. O. No to wszystko jest, jak najbardziej się nadaje. I tutaj też staram się jak najwięcej z tego kręgosłupa zdjąć tego mięsa, mimo że to już nie ma nic wspólnego ze schabem. O. No i to jest bardzo ładny kawałek mięcha. Zostają nam międzyżebrowe mięśnie. Można je wyciąć, oczywiście nawet trzeba. Nazywa się to paluszkowaniem. Też nic ciężkiego. Między żebrami dojeżdżamy do końca z jednej i drugiej strony. I mamy coś takiego. To też się używa jako próbka oczywiście, tak? Ja sobie to zostawię. To pójdzie też do próbki. Nie będę wam pokazywał jak każdy jeden wycinam, no bo strasznie długo by to trwało. Jeszcze jeden w ogóle wam pokazać. Łapię sobie palcem i o, urwał się. Wycinam. No ale zostawię sobie to na później, no bo szkoda czasu tak naprawdę waszego i mojego, żeby wam to pokazywał.
No bo to będzie w kółko to samo i to samo, po prostu każdy jeden robimy tak samo. Teraz widzicie tak, tu jest miednica, tu się zaczyna pierwszy krąg, jest łączenie między miednicą a pierwszym kręgiem, to nie tu, tylko następny, ten jeden krąg jakby zostaje, no bo tutaj jeszcze szynki idą, więc nie chcemy ich uszkodzić. I tutaj pomiędzy te kręgi wbijamy sobie nóż, w prawo, musi strzelić tam coś w środku, analogicznie znowu to samo i w lewo, korpusik nam schodzi, no i zostają nam dwa udźce. Co do udźca, przekładam sobie hak przez staw skokowy i łapię go tutaj. Teraz mogę sobie drugi wypiąć i on mi się ładnie otwiera. Tutaj do kości miednicznej, to w ogóle otworzyć sobie, tu się nic nie dzieje. I zaczynamy. Mamy kość powolutku. Nie śpieszcie się, bo tutaj można najfajniejsze mięsko uszkodzić. Otwieramy. I czego my tu szukamy tak naprawdę? Szukamy tej kulki tutaj. O, widzicie? Jest. Stawu, tak? I tutaj troszeczkę krótszy nóż by mi się przydał. Ale już dobra. Już żeby czasu nie marnować. Niech będzie tym. Obrabiam sobie tu. Tu też macie taką wypustkę. Musicie ją ominąć. Tu jest wgłębienie. No i tak naprawdę najwięcej Wam trzyma ta kulka. Jak jeśli ją dookoła obrobicie ten staw, to zaraz zobaczycie. Spróbuję tu wjechać nożem, tak żeby kamera to widziała. Dobra, jeszcze tutaj sobie obczyszczę, bo wtedy będziecie mieli lepszy dostęp, lepszą widoczność. O. Tu otwieram sobie po miednicy. O, i za tą kulką. O, jak ona puściła, no to teraz jest już z górki. Po prostu tak jak Wam po kości tam pozwala, sobie obrabiacie to mięsko. Tak samo tutaj. Tutaj też jest końcóweczka. O. I sobie ściągacie ten udziec. On już się praktycznie nie trzyma. Już fajnie Wam pójdzie na samym tym. Ja sobie ciągnę go w dół i on też tak naprawdę sami pokazuje, gdzie puszcza. Dobra, no i jest odcięty, tylko sobie go złapię, żeby nie spadł. Jakoś lepiej. O. I cyk. Jest fajny udziec. Odkładam go na bok. No i tutaj zostało nam tylko wyciąć miednicę, tak? No to samo, łapię sobie, żeby sobie robić naprężenie. I tutaj fajnie, bo sobie widzicie, jak tutaj to wygląda. No i możecie sobie wyobrazić już, jak jest z tej strony tak samo, nie? Więc wiecie już, gdzie ciąć, gdzie można. Raczej nie jest łatwiej tą górną część odcinać, ale jakoś sobie damy radę. Już odwrócę się, żebyście widzieli. Kurczę, nie wiem jak złapać, bo będę Wam zasłaniał. Jak to zrobię jakoś w ten sposób, żebyście to widzieli. Dobra. Najważniejsze dla mnie jest po prostu rozciąć staw. Ale dobra, w tym wypadku nie dam rady zrobić tego tak, żebyście widzieli. Może najpierw sobie po prostu zacznę od tyłu. Trochę po chińsku, ale chcę, żebyście mieli... O, dobra, puścił mi staw. No i potem już z górki. Lewą ręką spróbuję, może będziecie widzieć fajnie. Ok. Z powrotem do prawej. Cyk. No i zostaje miednica. Super rzecz dla psa, bo oczywiście tu w środku dużo zostaje mięsa.
No tutaj kawałek jeszcze mogę odciąć oczywiście. Ale wiecie co, ja tego nie będę robił. Ja to tylko albo to sparzyć, albo podwędzić i dla psa rewelacyjna rzecz, bo on tu ma i trochę chrząstki, bo tutaj zostało z chwostu, i ma tłuszczyku, i mięska, i może sobie też fajnie zęby wyczyścić na już twardej końcówce na miednicy. Rewelacyjna rzecz, na pewno nie do wyrzucenia. No i mamy gotowe tak naprawdę wszystko. Jak chcecie zobaczyć jak trybuję, to dajcie znać w komentarzu, ale jeśli chodzi o trybowanie, to też będzie lepiej na czymś mniejszym, żeby po prostu ten materiał był treściwy, a nie rozciągnięty w czasie. Mam nadzieję, że ten też nie wyjdzie jakoś bardzo długo. Starałem się to zrobić sprawnie, ale jednocześnie tłumacząc, więc pewnie trochę się to rozciągnie. Ale to by było na tyle chyba. Więcej tutaj nie mam do dodania. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Dashbur.